W tym odcinku porozmawiamy na temat perełek nieruchomościowych. Dlaczego akurat one dają największy zwrot z inwestycji i dlaczego one są najbardziej rozchwytywane. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. W tym odcinku poruszymy tematy, które interesują najbardziej inwestorów. Jest to temat dość obszerny, ale zanim do tego dojdziemy, że tak powiem, chciałem przekazać małe ogłoszenia parafialne na temat częstotliwości odcinków. W okresie wakacyjnym będą trochę rzadziej publikowane. Ostatnio sporo osób pytało mnie, kiedy będą odcinki, jak to wygląda. U mnie biznesowo bardzo dużo się dzieje. Skupiam się na większych projektach, analizuję, mam ostatnio sporo okazji inwestycyjnych, więc staram się w tym kierunku rozwijać, ale też prywatnie dzieje się sporo. Dosłownie 3 tygodnie temu brałem udział w zawodach w kickboxingu i w K1 w Mistrzostwach Anglii, do których się też przygotowywałem ostatnimi tygodniami, przez to miałem mniej czasu. Oczywiście cel był jeden, wygrana, i tak udało się ten cel zrealizować. Zdobyłem 2 złote medale na Mistrzostwach Anglii w kickboxingu i w K1 i zostałem zaproszony po turnieju na Mistrzostwa Świata, które są w połowie sierpnia, za dosłownie 5 tygodni, więc teraz też staram się trenować więcej, żeby pokazać się jak najlepiej na tych zawodach. Także to takie małe, że tak powiem, mała prywata dla osób, które pytało o odcinki. Będą, ale trochę w rzadszej częstotliwości. Zaprosiłem kilku gości, w następnych odcinkach poruszymy różne ciekawe tematy z gośćmi, żeby trochę urozmaicić dla Was tą wiedzę, ten czas, żebyście mogli wyciągnąć z tego jak najwięcej. Że to tyle z prywaty, wracamy do odcinku, do kontentu, który dla Was przygotowałem. Czyli zanim przejdziemy do pojęć, co to są perełki, jak je szukać, bardzo ważną kwestią jest zrozumienie rynku nieruchomości. Sam brytyjski rynek nieruchomości jest jednym najlepszym rynkiem inwestycyjnym na całym świecie. Jest to bardzo stabilny rynek, który też ma chyba najlepsze produkty finansowe, takie jak właśnie refinansowanie. Bardzo mało krajów taki produkt ma dostępny, ale przede wszystkim tutaj chodzi też inwestowanie na spółki, żeby nie płacić podatku albo płacić go bardzo mało. O tym też poruszę później w ten temat. Ale sam ogólnie brytyjski rynek jest bardzo stabilny. Mniej więcej średnia nieruchomość zarabia 8-10%. Jeśli chodzi tu o wynajem długoterminowy, oczywiście jest możliwość robienia jeszcze lepszych wyników na wynajmie krótkoterminowym lub wynajem biznesowy. Mam tutaj na myśli na przykład domy socjalne, ogólnie każdy biznes. Długoterminowy też można to nazywać biznesem. Tutaj właśnie chciałem Wam powiedzieć jeszcze na temat rynku. Cały czas ceny rosną. Jak zobaczycie historię, to cały czas ceny rosną i wynajmu, i tych nieruchomości, więc nie tylko zarabiamy na tym miesięcznym przychodzie z wynajmu, ale przede wszystkim na wzroście wartości. Ta inflacja, która jest dla inwestorów, po prostu pomaga, bo cały czas te nieruchomości są więcej warte i tych atrakcyjnych ofert maleje. Domów nie nadąża być budowane w porównaniu do zapotrzebowania, więc cały czas jest po prostu ten rynek gorący, cały czas brakuje. Mimo tego, że jest kryzys aktualnie,
to dalej nie ma tych tak dużo okazji inwestycyjnych, jak osobiście spodziewałem się, że będzie, ponieważ jest tak duże zapotrzebowanie, że ludzie nie są zmotywowani, żeby sprzedawać. I to pokazuje, jak wygląda ten rynek, że właśnie jest stabilny i mimo tego, że są kryzysy i powinno być załamanie, powinni ludzie, że tak powiem, większość pobrało duże kredyty, na które nie są w stanie spłacać, ale jednak jeszcze nie ma tak dużo tych okazji inwestycyjnych. Przyjrzyjmy się również na najnowszym trendom, które wpływają na ten rynek, bo to też ma duże znaczenie, jak w ostatnich latach service accommodation się rozwinął. To jest mocny trend. Możliwe, że będzie w jakimś stopniu uregulowany w niedalekiej przyszłości, chociaż uważam to, że będzie tylko to atutem dla osób, które robią to dobrze, bo odejdą, że tak powiem, osoby, które wynajmują swój dom, w którym mieszkają, dużo podróżują i na osobę prywatną może się to mniej opłacać, ale też mogą być regulacje, mogą być licencje, o których już rząd wspomina od jakiegoś czasu, więc osobiście uważam, że to będzie plus, jeśli będą regulacje, jeśli nie będzie mógł tego robić każdy. Już wchodzą przepisy na wszystkie drzwi przeciwpożarowe od korytarzy. Jest kilka, że tak powiem, wyznaczników, które będą obowiązywały i podejrzewam, że niektóre osoby mogą na tym stopniu sobie odpuścić. Ale właśnie też jeszcze co do tych trendów, uważam, że bardzo mocno w ogóle wynajem biznesowy się rozkręcił w Anglii, że firmy nie chcą korzystać z hoteli, tylko wolą właśnie takie mieszkania, domy, z których mogą korzystać jak w domu. Jest bardzo dużo delegacji i to w różnych, najwięcej w budowlance, ale też różne inne firmy wysyłają pracowników w delegacje i ci pracownicy potrzebują warunków do życia wygodnych, takich jak właśnie w domu, a zostają na długi czas, więc ten trend w biznesie mocno się rozwinął w ostatnich latach. Mam porównanie, jak zaczynałem 3 lata temu i jak wygląda teraz. To jest kilkaset procent po prostu więcej tych nieruchomości i widzę, że to się mocno rozwinęło, przez to też tych klientów jest znacznie więcej. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w 2 wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.teizaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Czyli wracając do perełek. Perełki to są nieruchomości, które potencjalnie mogą przynieść największy zwrot. Można najbardziej dodać tej wartości i
ważna jest lokalizacja, gdzie ceny rosną, gdzie, że tak powiem, można dodać tą różnicę, bo jak kupimy nieruchomość w okolicy, gdzie ludzie nie chcą kupywać, gdzie w ogóle nie ma nieruchomości w ostatnim czasie sprzedanych, to później jest problem z wyceną takiej nieruchomości, więc można się też przeliczyć i ważna jest tutaj ta wiedza i doświadczenie. Te nieruchomości najczęściej są niedoceniane i niezauważalne na pierwszy rzut oka. Spotkałem się wiele razy, że takie nieruchomości na markecie były po prostu źle wystawione, źle zrobione zdjęcia, opis nie był wystarczająco, żeby, że tak powiem, określić tą inwestycję. Agenci to też są ludzie i, że tak powiem, żeby zostać agentem nieruchomościowym, nie trzeba żadnych studiów, nie trzeba żadnych większych kursów i szkoleń. Słyszałem, że niektórzy agenci po prostu przyszli do pracy i zaczęli pracować w kierunku, o którym nie miałem żadnego pojęcia. Tak dużo agencji po prostu rekrutuje swoich pracowników. Jesteś gotowy do pracy, tak, masz samochód, możesz otwierać drzwi, czy wrzucić jakieś zdjęcie. Są, wiadomo, agenci, którzy są bardziej doświadczeni. Z reguły to są agenci komercyjni, którzy muszą mieć większą wiedzę, żeby ten zawód wykonywać. Ale spotkałem się z wieloma sytuacjami, że agenci nie mieli pojęcia ani o nieruchomości, ani o detalach. Po prostu nie znali się na tym. Takie perełki można znaleźć jeszcze w okolicach, które się mocno rozwijają. Najlepiej właśnie z mojego punktu widzenia można negocjować nieruchomości, jak osoba jest zmotywowana do sprzedaży. I często osoba jest zmotywowana do sprzedaży, jak nieruchomość jest w złym stanie albo ma jakieś problemy z sąsiadami lub ktoś zmarł w tej nieruchomości po dziadkach, czy jest w spadku właśnie. Nieruchomość często jest po prostu stara, nie wiedziała remontu przez x lat i takie nieruchomości można wyrwać fajną okazję, ale nie zawsze. Trzeba właśnie sprawdzić, zrobić dobrą analizę, jaka jest cena w okolicy, bo też nieraz się spotkałem, że nieruchomość jest do kapitalnego remontu, a właściciele chcą sprzedać tą nieruchomość w cenie już wyremontowanej i nie liczą sobie czasu, ile to będzie kosztowało, ile trzeba pracy wsadzić, ile materiały kosztują, bo nie mają o tym pojęcia, tylko zobaczyli, że w okolicy za tyle się sprzedają, to liczą, że oni też za tyle mogą sprzedać. Więc w takim markecie detalicznym na pojedynczych nieruchomościach trzeba trochę więcej się, że tak powiem, poużerać, trzeba więcej tych viewingów zrobić, wysyłać ofert, nie zrażać się, jeśli wyślecie 10 ofert czy 15 i nic nie, że tak powiem, ciekawego nie znajdziecie. To trzeba szukać, aż w końcu się trafi. Lepiej szukać dłużej i znaleźć okazję inwestycyjną, niż też kupić byle co, żeby kupić, więc no to zależy od prywatnego podejścia, jaki macie plan, bo też żeby nie wpaść w jakąś pułapkę, że nic nie będzie odpowiadać, zawsze będzie się widziało jakieś gorsze strony, zawsze będzie coś przeszkadzać, bo wtedy, no znam osób, które od 3 lat kupują, szukają i nic nie mogą kupić, więc też żeby nie zwariować na tym punkcie. Ważna jeszcze bardzo jest analiza, to jest jedna z metod wyszukiwania. Są strony software'owe, o których wspominałem już na moim kanale wiele razy wcześniej. Mogę wymienić kilka nazw, których sam używam, takich jak Nimbus, Searchland, Property Filter. To są strony, gdzie można szczegółową analizę rynku sprawdzić, zaczynając od sprzedaży nieruchomości w okolicy, czy to jest teren zalewowy, czy to jest teren jakiś chroniony. Jest tego dość dużo i warto to sprawdzić, żeby po prostu się nie przeliczyć. I tak samo kwestia, o której wiele razy wspominałem, quantity survey, czyli rzeczoznawca, który
który oceni budżet, ile te prace będą kosztowały, które chcecie zrobić, bo na tym też można się mocno przeliczyć. Co roku wykonawstwo jest droższe, materiał jest droższy i te ceny szybują. Czasem można po prostu się przeliczyć, żeby to się spięło. I też ważne jest w tych wyszukiwaniu perełek od razu wiedzieć, co chcecie z tą nieruchomością zrobić, jaki jest exit. Najlepiej mieć 2-3 opcje, żeby sprawdzić, czy to się spina, bo zaplanujecie, że zrobicie HMO w tej okolicy, a okaże się potem, że jest przesyt HMO i co wtedy? Więc no wiadomo, że jednak jak się robi też ten standard, że tak powiem polski, europejski, no to jest to produkt premium i wyróżnia się na rynku, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to się nie będzie wynajmowało, no ale jednak ważne jest, żeby zrobić tą analizę, żeby się właśnie, żeby zweryfikować, czy ta okolica, w której chcecie inwestować, jest dobra. Wracając jeszcze do metod wyszukiwania, najtańszą metodą, że tak powiem darmową, jest Rightmove. Tam są ceny w okolicy sprzedaży, to jest najważniejszy wyznacznik. Tak jak banki wyceniają nieruchomości rezydenckie, to podpierają się właśnie sprzedażami cenami sprzedanych nieruchomości w okolicy do okolicy 1 mili i to jest najlepszy wyznacznik, żeby rezydenckie nieruchomości w ten sposób weryfikować. Chyba że też chcecie robić biznes, a nie rezydencką nieruchomość, to też wtedy trzeba sprawdzać trochę inaczej. Kwestia wycena jest wtedy komercyjna, na podstawie zarobków. To też warto o tym pamiętać, że tutaj będą różnice i z reguły na podstawie zarobków ta nieruchomość jest więcej warta. Sam przekonałem się o tym osobiście i ja robię nieruchomości pod wynajem krótkoterminowy, więc te ceny są inne, bo po prostu zarobki są znacznie większe niż na wynajmie długoterminowym. Ale właśnie Zoopla i Rightmove to są strony, które warto zweryfikować w pierwszej kolejności. Akurat te strony, o których wspomniałem, mają bazę danych z tych stron, więc no jest trochę łatwiej, szybciej, nie marnuje się czasu, żeby wchodzić w poszczególne strony, tylko te software'y są zintegrowane z tymi podstawowymi, darmowymi stronami, ale także z Land Registry, więc łatwo można zobaczyć, kto jest właścicielem. Jeśli to jest firma, to nawet nie trzeba wykupywać Land Registry, bo to już jest w bazie danych. Jeśli to jest osoba prywatna, no to wystarczy zapłacić 3 funty i można mieć łatwy dostęp do sprawdzenia, kto jest właścicielem i wtedy szybko można skontaktować się z tą osobą, żeby wysłać ofertę, no bo prawdę mówiąc, najlepsze perełki są poza marketem, bo prawda jest taka, że oczywiście można na markecie z ogłoszenia też znaleźć, nie mówię, że nie, ale rzeczywistość jest taka jest prawda, że agenci mają bazę danych inwestorów i w pierwszej kolejności wysyłają te swoje okazje inwestycyjne do inwestorów, żeby od nich też dostać, że tak powiem, prowizję i agenci lubią sprzedawać takie prowizje, że tak powiem, takie nieruchomości, bo nie dość, że zarabiają 1,5% czy nawet 2% od sprzedającego, to jeszcze mogą zarobić drugie tyle od kupującego, więc im najbardziej zależy na tym. Dlatego też ważną kwestią jest, żeby budować relacje z agentami. Jeśli chcecie kupować pojedyncze nieruchomości, to warto iść co jakiś czas, przypomnieć, najlepiej osobiście, face to face, żebyście zostali zapamiętani. Jeśli nie macie czasu, można zadzwonić, można napisać maila, chociaż z własnego doświadczenia wiem, że lepiej znaleźć te 15-20 minut, zaprosić na kawę, czy wyjść gdzieś, jakiegoś pączka kupić, czy jakąś coś, żebyście, że tak powiem, zostali zapamiętani. I w takiej pierwszej kolejności będziecie wtedy brani pod uwagę do okazji inwestycyjnych.
Też można rozmawiać z sourcerami. Sourcerzy to osoby, którzy się specjalizują w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Ja sam współpracuję z kilkoma sourcerami, którzy wyszukują dla mnie okazji inwestycyjnych i też ja osobiście szukam. Tylko że ja już nie przeglądam pojedynczych nieruchomości, staram się bardziej skupiać teraz na rozwoju portfolia i szukam całe portfolia, żeby kupić lub właśnie bloki mieszkalne, z którym można dodać wartości przez zmianę użytkowania. Uważam, że to jest przyszłość, ale też dużo łatwiej się negocjuje, jakie jest 10, 15, 20, 40 nieruchomości w jednym miejscu czy w jednym portfolio. Ktoś chce się pozbyć, sprzedać. Z reguły landlordzi, którzy kupowali 30 lat temu, przechodzą na emeryturę i tam nie tak bardzo się już nie targują o te 10-15% w tą czy w tą, a z reguły i tak jest jakieś 10-15% poniżej wartości rynkowej, więc można fajnego deala nawet do 30% poniżej wartości rynkowej w takiej sytuacji znaleźć. Kluczowym czynnikiem na pewno ma znanie terenu, znanie lokalizacji, jakie ulice są jakie, czy są lepsze, czy są gorsze. To też dużo pomaga właśnie jeśli jest się lokalnym, inwestuje się w terenie, gdzie się mieszka, bo jeśli szukacie na drugim końcu Anglii, no to można się przeliczyć w takiej sytuacji, więc uważam, że to też jest ważne, żeby dobrze zrobić research na temat lokalizacji, w której chcecie inwestować. Kluczowym kolejnym czynnikiem są sieć kontaktów. Przede wszystkim mówić ludziom to, co chcecie robić, to, co robicie. W tych czasach social mediów możecie kontaktować się ze znajomymi, z rodziną, nawet z fryzjerem, czy z osobami, z którymi macie jakiś kontakt na co dzień. Nie wstydzić się, warto mówić, co się robi, co chcecie osiągnąć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy możecie mieć jakąś fajną okazję inwestycyjną bezpośrednio od właściciela. Sam osobiście przekonałem się na tym już kilkukrotnie, że te same okazje do mnie przyszły i no warto o tym mówić, dlatego też dzielę się swoją wiedzą z praktyki, żeby pokazywać Wam, że można, żeby, że tak powiem, przełamywać bariery i korzystać z tego, bo jeśli coś wychodzi, coś, że tak powiem, da radę zrealizować, to czemu nie spróbować? To tylko od Ciebie zależy, jaki będzie rezultat. Czyli jeszcze chciałem właśnie wspomnieć o tym do sieci budowania kontaktów. Jest to mega ważny temat, żeby właśnie rozmawiać z osobami, które mają ten sam mindset, czyli podstawa eventy. Eventy to jest miejsce, gdzie można spotkać bardzo dużo osób, którzy działają w tym biznesie i lepiej się jest łączyć. Można zrobić joint venture. Nagram też odcinek następny na tym kanale na temat joint venture, jakie ma plusy, dlaczego warto to robić. Myślę, że to jest mega game changer do rozwoju, żeby łączyć siły, a nie robić wszystko samemu. Przy okazji też powiem, że planuję, data będzie potwierdzona, podejrzewam w ciągu 24 godzin, wstępnie 28 września Birmingham, a konkretnie Wolverhampton, odbędzie się wydarzenie networkingowe pod szyldem Investors Expert, gdzie nie zabraknie mocnego networkingu z przedsiębiorcami, z biznesmenami i z osobami, które siedzą mocno w nieruchomościach. Będzie też trochę sztucznej inteligencji, także każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zapraszam serdecznie, ale też nagram o tym może osobny odcinek, żeby opowiedzieć Wam trochę o prelegentach, o mojej wizji na te spotkania i co będzie się tam dokładnie działo. Jeszcze kwestia tutaj tych mediów społecznościowych, bo jest to dość obszerny temat. Czy, że tak powiem, nagrywać filmy, czy posty? Myślę, że każda opcja działa. I warto też pamiętać o LinkedInie, bo jest to bardziej portal biznesowy
Jeśli nie chcecie tego robić na Facebooku czy na Instagramie, no to nie musicie. Jest tych opcji dość dużo. Można pisać, można nagrywać. Ważne, żeby coś robić, bo tak jak wspomniałem, nigdy nie wiadomo, kiedy może się trafić coś ciekawego. Jeszcze mam taką anegdotę do tych perełek, bo pamiętam, jak ja szukałem swojej pierwszej nieruchomości i musiałem tych viewingów trochę zrobić, żeby znaleźć tą właściwą, ale znalazłem przede wszystkim w dobrej lokalizacji i łatwo było dodać wartości, więc można powiedzieć, w ciągu kilku tygodni zwiększyłem wartość nieruchomości o 100%. To pozwoliło mi, że tak powiem, rozwinąć się w biznesie dość szybko, bo taka perełka daje, że tak powiem, duże doładowanie do firmy i w głowie przede wszystkim, bo widzisz, że coś działa i można, ale przede wszystkim finansowo, bo nagle się pojawia kapitał na kolejną inwestycję, mimo tego, że ta dalej jest w portfolio, może zarabiać i przynosić profity, więc to jest dość ważne, żeby właśnie skupiać się na tych dobrych dealach. Nieruchomości w gorszym standardzie, ale w dobrej lokalizacji, dlatego też nazywam to perełką, bo można na nich bardzo dużo zarobić. Większość na przykład Londynu to są stare nieruchomości, ale są w bardzo dobrej lokalizacji i remont takiej nieruchomości może podnieść wartość nawet kilkukrotnie, więc dlatego wyszukiwanie okazji inwestycyjnych tych perełek jest tak ważne, no bo na tym można zarobić najwięcej, ale też nazywam nowe budownictwo perełkami. Jeśli jest dobra okolica i możecie, że tak powiem, wyciągnąć całą wartość zainwestowaną i dalej mieć nieruchomość po refinansowaniu, to uważam też za perełkę. Ja sam takie nieruchomości już wybudowałem, i wyciągnąłem cały kapitał, więc uważam, że to też jest perełka, taka okazja inwestycyjna. Analiza wartości nieruchomości, tak jak wspomniałem, podstawa jest na sprzedaży nieruchomości w okolicy, więc na tym trzeba się skupić w pierwszej kolejności, żeby zweryfikować, czy ta nieruchomość jest po prostu odpowiednia. Często sourcerzy, czyli osoby, które zajmują się sprzedażą, właśnie wyszukiwanie tych okazji, niekoniecznie znają te tereny dobrze i no, nieraz spotkałem się, że te ceny nie były takie, jak powinny być, że zakładana cena sprzedaży czy cena wartości po skończonym projekcie była znacznie niższa, niż pokazywał rzeczywiście to market, więc dlatego uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to zweryfikować na początku i nie marnować czasu na coś, co nie ma sensu już na starcie. Dopiero później wskaźniki tutaj ROI, ROE, są kalkulatory do tego, które można obliczyć całe koszta, ale to też jest kolejny krok, który trzeba wykonać. Jeśli nie spinają się, że tak powiem, podstawowe liczby już od początku, to nie warto analizować tego deala dalej. Ale jeśli początek jest ok, no to wrzucić warto w kalkulator, sprawdzić, czy reszta kosztów też ma sens. Co do przykładowych perełek, które wykonałem w swoim portfolio, zobaczycie je na moim kanale, bo pokazywałem już kilka nieruchomości, mieszkania, domy, działki, które właśnie udało się wynegocjować dobrze cenę na starcie. No i można powiedzieć, że profit już był przy zakupie. To jest ważne, ale nie najważniejsze, żeby właśnie negocjować na tyle, żeby już zarobić na tym na starcie. Bo są też deale, że trzeba rzeczywiście wykonać tą pracę, zrobić konwersję, dodać wartości i wtedy to się spina. Można podzielić pokoje na mniejsze, zmienić rekonfigurację pomieszczeń. Wszystko zależy od sytuacji, ale warto o tym pamiętać, żeby zarobić już przy kupnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś jakąś wartość, znalazłeś coś, co Cię interesuje, co może w jakimś stopniu zainspirowało Cię, żeby działać dalej w tym kierunku.
Jeśli tak, udostępnij ten film, subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz dla zasięgu i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Pozdrawiam, hej!